Dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na naszych warsztatach dotyczących czystych dla środowiska reaktorów jądrowych. Jesteście Państwo gośćmi Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha, która mieści się w Szczecinie. I rozwijamy cykl sesji dyskusyjnych pod tytułem Czyste i zrównoważone źródła energii, który jest dofinansowywany z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki. W dniu dzisiejszym będziemy rozmawiać i przyglądać się bardziej różnym aspektom reaktorów jądrowych, ze szczególnym naciskiem położonym na właśnie reaktory małe, modularne. Ja nazywam się Mariusz Dąbrowski, jestem prezesem Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha, a jako eksperci dołączą do mnie pan profesor Wacław Gudowski, który jest wykładowcą głównym tego cyklu dotyczącego reaktorów jądrowych, oraz pan magister inżynier Maciej Skrzypek, specjalista energetyki jądrowej z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku koło Warszawy. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, nasze spotkanie jest, oprócz tego, że jest częścią programu projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, dzisiaj także jest połączone z takim przedsięwzięciem pewnego stowarzyszenia instytucji popularyzujących naukę w Polsce, które nazywa się SPIN, Społeczeństwo i Nauka. I 10 listopada co roku jest taki SPIN Day, w którym różne wydarzenia te kilkadziesiąt instytucji wspólnie przeprowadza. Witam również osoby na YouTubie, które nas oglądają w ramach tego projektu. Szanowni Państwo, rozpocznę dyskusję pod hasłem: czym różnią się małe reaktory modułowe od reaktorów wielkiej mocy? Żeby tę dyskusję zrozumieć, żeby zrozumieć te różnice, to chciałbym jeszcze na początek zapytać pana profesora Wacława Gudowskiego, żeby nam powtórzył, bo w dużej mierze było to w jakimś sensie powiedziane na jego wykładzie, ale na warsztatach zwykle to rozwijamy, żeby nam powtórzył, jakie są główne elementy reaktora jądrowego i jakie główne elementy są elektrowni jądrowej, żebyśmy mogli porównać małe reaktory modułowe z reaktorami wielkiej mocy. To ta wiedza nam jest potrzebna i warto, żebyśmy nad tym poświęcili chwilkę czasu. Bardzo proszę, panie profesorze, jak to... Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chciałem zachęcić wszystkich nas oglądających, słuchaczy online i, że tak powiem, słuchaczy post-mortem, czyli którzy będą oglądali to później. Chciałem bardzo zachęcić do zadawania pytań, nawet najbardziej kontrowersyjnych. My się będziemy starali odpowiedzieć na nie. A zachęcam do dyskusji dlatego, bo widzę specjalną rolę właściwie takich spotkań jak Eureka czy SPIN obecnie mają, ponieważ chodzę
ostatnio po różnych konferencjach i zauważyłem, że konferencje zmieniły się z miejsc, gdzie się dyskutuje, na miejsca, w których się prawi kazania generalnie. Siada takich 6 wymądrzałków, mówi, co ma do powiedzenia, spieszymy się bardzo, nie ma czasu, więc nie ma pytań z sali, nie ma kontrowersyjnych rzeczy, bo najważniejszą rzeczą jest, żeby trzymać czas. Więc tu mamy tę wolność zdecydowaną, którą nam oferuje współczesna technologia. Pytajcie Państwo, jak mówię, online, możecie później e-mailami do nas skierować pytania, bo jest wiele pytań, które gnębi ludzie, a których albo nie mają odwagi zadawać, albo nie mają ku temu okazji po prostu. Wczoraj opisałem, z czego się składa właściwie elektrownia, czy też elektrociepłownia jądrowa i poszedłem w kierunku od małego do dużego, czyli, że tak powiem, od tych najmniejszych elementów do największych. Dzisiaj opowiem to z drugiej strony, od największych do najmniejszych. Elektrownia czy elektrociepłownia jądrowa składa się z 3 głównych elementów. Tak zwanej wyspy jądrowej, czyli miejsce, gdzie zachodzą reakcje jądrowe, które produkują energię. I to jest ta najważniejsza część elektrociepłowni jądrowej, dlatego, bo tam są najważniejsze aspekty bezpieczeństwa również. Drugą częścią takiej elektrowni jest tak zwana wyspa konwencjonalna, którą nazywamy generalnie rzecz biorąc halę, w której mamy turbinę, generator elektryczności. Może być też trzecia taka podhala, tam jeżeli będziemy produkować ciepło, czyli część konwencjonalna będzie również taka do odprowadzania ciepła. Ale generalnie rzecz biorąc 2 wyspy. Wyspa jądrowa i wyspa konwencjonalna. Mówię, wyspa konwencjonalna jest prosta, turbina, generator, odprowadzenie, czasami transformator, różne urządzenia elektryczne, bądź też różne jeszcze urządzenia do odprowadzania ciepła do przemysłu, bądź do ogrzewania komunalnego. Natomiast co to, i to są proste rzeczy, takie same jak w klasycznych elektrociepłowniach napędzanych gazem czy węglem. Natomiast wyspa jądrowa, z czego się składa? No składa się z takich, idąc właśnie od największej części, składa się z poszczególnych elementów. Pierwszy to jest budynek reaktora, który w wielu przypadkach pełni również rolę jak gdyby wtórnej osłony bezpieczeństwa. To jest budynek, który jest zawsze w nadciśnieniu, gdzie cała wymiana powietrza z zewnętrznym środowiskiem odbywa się poprzez filtry, na wszelki wypadek, gdyby doszło do czegoś, żeby filtry wyłapały wszystkie niechciane substancje. Wewnątrz budynku reaktora jest tak zwana osłona bezpieczeństwa. Jest to żelazobetonowy, właściwie taki ogromny pojemnik, w którym umieszczamy najważniejsze serce elektrociepłowni jądrowej, czyli reaktor, który umieszczony jest w zbiorniku reaktora. Sam zbiornik reaktora, można by powiedzieć, to jest taki kocioł, w którym zamiast pali się gazem czy węglem, po prostu kontroluje się reakcję rozszczepienia, w naszym przypadku uranu-235. W tym zbiorniku reaktora najważniejszą rzeczą jest rdzeń. Rdzeń jest to miejsce, w którym umieszczamy elementy paliwowe, albo nazywamy je czasami kasetami paliwowymi. Są to takie kasety, w których umieszczone są około 100 rurek. Takich rurek w kwadratowym układzie 10 na 10. Te rurki są od siebie odległe, o pewną odległość, żeby między nimi mogła przepływać woda na przykład, albo inne chodziło. A co się mieści w rurkach? W rurkach albo inaczej te rurki nazywamy koszulkami paliwowymi. Mieszczą się takie 1,5 wysokości, 1 centymetr średnicy pastylki paliwowe. A co to jest pastylka paliwowa? Pastylka paliwowa to jest szpieg uranu, znaczy dwutlenku uranu w większości przypadków, przynajmniej w takim konwencjonalnym reaktorze jak dziś. Może to być też węglik uranu, mogą być jeszcze inne formy, ale chwilowo zatrzymajmy się na dwutlenku uranu.
A z czego składa się ten uran? No uran jest wzbogaconym w stosunku do naturalnego uranu, jest mieszanką uranu 235 i 238. Taką mamy dziwną przyrodę, że w tejże przyrodzie naturalny uran składa się z 99,3% uranu 238, który nie jest normalnym paliwem jądrowym, bo się nie rozszczepia przy takich powolnych neutronach. Natomiast ten uran, który jest prawdziwym paliwem jądrowym, czyli uran 235, on jest tylko w naturalnym, przyrodniczym uranie na poziomie 0,7%. Wspomniałem wczoraj dlaczego, ponieważ obydwa pierwiastki są radioaktywne, ale z bardzo ogromnie długim półokresem rozpadu. Uran 238 rozpada się z półokresem rozpadu tyle co wiek Ziemi. Łatwo zapamiętać. 4,6 miliarda lat. Natomiast uran 235 rozpada się troszkę prędzej, bo ma półokres rozpadu 700 milionów, czyli od czasu powstania Ziemi, no już prawie minęło 7 tych półokresów rozpadu, dlatego jest go tak mało. Ale to jest ten prawdziwe paliwo jądrowe i dlatego jeżeli chcemy używać tego paliwa właściwie w reaktorach lekkowodnych, te, które są najpopularniejsze, no to musimy ten uran wzbogacić naturalny do około 4-5%. Dlaczego musimy wzbogacać? No dlatego, że w tych reaktorach obecnie produkowanych, gdzie chłodziwem jest zwyczajna woda, ona po prostu podkrada nam troszkę neutronów i jak musimy, że tak powiem, dodać więcej paliwa, żeby skompensować to podkradanie neutronów. I to są te pastyleczki, one są ułożone na takim stosie jeden na drugim. Koszulki są szczelne, także nie wypuszczają żadnych gazów na zewnątrz. A to wszystko, ten cały zbiornik reaktora jest wypełniony w przypadku reaktorów właśnie lekkowodnych, jest wodą, która pełni rolę chłodziwa, czyli odbieracza energii, jak również moderatora neutronów, czyli przestrzenią, w której neutrony mogą się poruszać i na przykład tracić swoją kinetyczną energię, tak żeby doszły do takiej energii, która jest mniej więcej energią termiczną, w równowadze termicznej. Pamiętamy, że temperatura to nie jest nic innego, tylko ruch cząsteczek w środowisku, no więc te neutrony się muszą poruszać mniej więcej z tą samą prędkością, co inne molekuły w tym środowisku i wtedy one najchętniej wywołują rozszczepienie uranu 235. Mamy też inne typy reaktora, gdzie na przykład w zbiorniku reaktora zamiast rdzenia, który jest wypełniony wodą, mamy rdzeń, który jest wypełniony grafitem, a w środku w tych grafitowych blokach umieszczamy właśnie to nasze paliwo, czyli te pastylki z pieczonego tlenku uranu, które sobie w graficie leżą. I wtedy grafit pełni rolę tego medium, w którym poruszają się neutrony, natomiast ten cały rdzeń musi być chłodzony czymś innym niż woda, bo woda podkrada neutrony, więc tego nie lubimy. Więc on jest chłodzony helem, czyli przez niektóre dziurki w tych blokach grafitowych przedmuchiwany jest hel pod wysokim ciśnieniem i z wysoką temperaturą około 750 stopni. W normalnym reaktorze lekkowodnym temperatura w zależności od typu reaktora, czy jest to reaktor ciśnieniowy, o którym mówiliśmy wczoraj też, czy też reaktor wrzący. Reaktor ciśnieniowy ma temperaturę 300 stopni i 150 barów, no żeby woda się nie gotowała. Natomiast reaktor wrzący, w którym woda się może gotować, ciśnienie jest o połowę niższe, gdzieś koło 80 barów, ale temperatura za to jest też odrobinkę niższa, 270 stopni Celsjusza. Widzicie Państwo tą różnicę, przepraszam, między reaktorem wysokotemperaturowym a reaktorem lekkowodnym. Z lekkowodnego reaktora możemy tylko wyciągnąć co najwyżej 300 stopni Celsjusza. Z reaktora wysokotemperaturowego możemy wyciągnąć w gruncie rzeczy do 700, właściwie nawet do 900 stopni Celsjusza gaz i robić z nim co chcemy ewentualnie. Troszeczkę się profesor rozgadał. Może tak, żeby posortować, jest tak, reaktor jądrowy i
coś takiego, co nazywamy wyspą jądrową i jest coś takiego, co nazywamy wyspą konwencjonalną, co tworzy nam razem z reaktorem jądrowym i wyspą jądrową elektrownię jądrową. Czy to tak można podsumować? Można. Ja, No ja to tak ja tu pod górę jeszcze mam napisałem. taką, na wystawie posiadamy taką pastylkę, taki model pastylki paliwowej. To jest o rozmiarach, które pan profesor pokazywał. A ja O, mam też właśnie. tutaj pastylkę paliwową, takim, ojejku się źle fokusuje. O, teraz jest dobrze, teraz jest dobrze. O, Tyle, ile zawarte jest w tym rozmiarze pastylki, bo tu też profesor o tym wspominał, można zasilić, jak tutaj jest napisane na tym materiale, żarówkę 100-watową przez 3 lata, 24 godziny na dobę. Tak, taka jest ilość paliwa tylko potrzebna do no, produkcji tej energii. A tutaj jest porównanie jeszcze z innymi źródłami, na przykład trzeba spalić 260 metrów sześciennych gazu ziemnego, żeby tę samą moc uzyskać, albo 26 dni i 7 godzin pracy 100 metrów kwadratowych paneli fotowoltaicznych. tutaj muszę Państwa, przepraszam Mariuszu, muszę tutaj Państwa uczulić, że nie każda pastylka równa jest innej pastylce, ponieważ w niektórych danych możecie Państwo przeczytać, że to jest 470 metrów sześciennych gazu albo 1 tona węgla. To zależy od tego, jakie jest wzbogacenie tej pastylki. To proszę bardzo o tym pamiętać, bo czasami ktoś się zdenerwuje. Tu mi jeden profesor mówi 3 lata jedna żarówka, a drugi profesor mówi 1 rok gospodarstwo domowe. To wszystko zależy od wzbogacenia, czyli jak długo tę jedną pastylkę możemy trzymać w reaktorze. Ja tę pastylkę mam z dokładnym opisem. Masa 7 gram. Zawiera około 0,3 rozszczepialnego izotopu uranu 235. Także oczywiście cirka to, co pan profesor powiedział, ale chodzi nam o rząd wielkości, że można to zasilać przez 3 lata, znaczy przez 3 lata ta pastylka będzie produkowała prąd zasilający naszą żarówkę, która będzie cały czas zapalona. Jeżeli będzie tam może troszkę mniej uranu, 235, mniejsze wzbogacenie, to będzie trochę krócej, troszkę mniejsze rozmiary, też krócej. Jeżeli będzie więcej, będzie dłużej. Ale są to wielkości rzędu lat. Czy się zgodzimy tutaj, że to są z tej pastylki rzędu lat będzie praca tej żarówki 100-watowej? Nie zgodzimy się, dlatego że nasze porównanie dotyczy żarówek żarowych, które już wyszły z użytku zupełnie. Natomiast to będzie tak naprawdę kilkanaście lat. Żarówek LEDowych. Dobrze, Tak, bardzo dobrze. kilkanaście lat. Oddam teraz głos trochę naszemu drugiemu ekspertowi, panu Maciejowi Skrzypkowi. Ja bym chciał, żeby rozwinąć taki wątek, czy można reaktor jądrowy wykorzystać też do innych celów, nie tylko do produkcji prądu elektrycznego, czy może pracować w kogeneracji i jak taki obiekt nazwać? Czy także można wykorzystać ten reaktor jądrowy do jeszcze innych celów produkcji, nie wiem, innych paliw czy czegoś takiego? Jak pan Dzień to dobry serdecznie, witam Państwa. Tutaj po takim bogatym wstępie profesora Godowskiego właściwie już mało pozostało do dodania odnośnie konstrukcji, ale jeszcze jednak chciałbym tak nieco wrócić do tej technologii wysokotemperaturowej. Jak każdy pokazywał już kompakty, ja też chciałbym coś pokazać. To jest może model samego bloku. To jest akurat przekrój i pełen bloku reaktora HTTR wysokotemperaturowego. Jego konstrukcja oparta na bazie sześciokątów, kanałów chłodzących, tych bloków układanych jeden na drugim, tworząc
rdzeń reaktora i w macierzy pierścieniowej. Takie modele, że tak powiem, w celu zobrazowania udało nam się tutaj właśnie przygotować tutaj w Narodowym Centrum Badań Jądrowych i jest to, myślę, doskonały przykład na to, jak taki rdzeń może być skonstruowany na poziomie już bloku. Nie kompaktów tutaj, tylko idąc dalej, w tych kanałach umieszczane pastylki paliwowe w prętach i jak może być zastosowany w technologii wysokotemperaturowej. Ale wracając do pytania profesora Dąbrowskiego, czy reaktor jądrowy można wykorzystać do innych celów niż produkcji energii elektrycznej, to jak najbardziej się z tym zgodzę, można i właściwie względy tylko ekonomiczne przez dekady dyktowały inne podejście do tego tematu, że w przeszłości był głównie wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Z racji, że jest to bardzo stabilne źródło wytwarzania energii, zawsze przez dekady podchodzono do tego, że produkował energię elektryczną, a nie inne źródła ciepła. Jednak nie jest to obce podejście i myślano o tym nawet w latach 80., aby w Warszawie zapewniać ciepło sieciowe przez również elektrociepłownie jądrowe. Takie rozwiązanie nazywa się kogeneracją i może być nazywane kogeneracją jądrową, czyli część ciepła, właściwie głównym produktem elektrociepłowni jest ciepło i jako odpadowy produkt jest to produkcja energii elektrycznej. Mówimy dzisiaj również o poligeneracji, czyli nie mówimy tylko o produkcji energii elektrycznej czy ciepła, ale również pary technologicznej czy chłodu. Tak? Więc w zależności od parametrów reaktora możemy dostosować tak naprawdę produkt, który on generuje maksymalnie do odbiorców, w jakim się on znajduje. Więc w związku z tym, że elektrownie jądrowe są źródłem bezemisyjnym, jak również zostało potwierdzone, są one wieloma analizami bezpieczeństwa zresztą, którym się zajmuję, zostało potwierdzone, są bardzo bardzo bezpiecznym rozwiązaniem wytwarzania energii czy elektrycznej, czy cieplnej w reaktorach jądrowych. Także nie ma zagrożenia tak naprawdę sytuowania tych obiektów blisko miast. Tak naprawdę mało kto wie, że koło Warszawy, prawda, 30 kilometrów znajduje się reaktor jądrowy Maria, który pracuje i bezpiecznie przez kilka dekad i nie jest on niebezpieczny dla tak dużej stolicy Polski i może zapewniać bezpieczną pracę. Także tutaj jak najbardziej możemy myśleć również o produkcji innych, nie tylko energii elektrycznej, więc kogeneracja jądrowa, tak jak powiedziałem, i poligeneracja to możemy nazwać takie rozwiązanie. No właśnie, to pociągnijmy ten wątek tej poligeneracji. Jak nazwać taki zakład? Bo tak, załóżmy, że jest elektrownia jądrowa, tak, to jest jasna definicja. Teraz, jeżeli ona by jeszcze produkowała ciepło, no to elektrociepłownia, ale jeżeli będzie produkowała coś więcej, no właśnie, na przykład będzie wykorzystywana do produkcji wodoru, czy do produkcji ciepła użytkowego, no to też będzie ciepłownia, ale na przykład jakichś paliw, było to dzisiaj powiedziane, profesor Czerski wspominał o produkcji paliw, które mogłyby być wykorzystywane na przykład przez samochody. Hydrazynę wspominał konkretnie, to jak nazwać taki zakład? To byłaby polielektrownia, czy to byłby jakiś zakład jądrowy, zakład energetyki jądrowej? Obaj panowie, bardzo proszę, zacznijmy może od pana Macieja, może pan ma jakiś pomysł, tak, jakby to nazwać? Pan profesor i potem pan profesor Gudowski, tak? Panie Znaczy, mi najbliższa sercu jest nazwa po prostu elektrociepłowni jądrowej, tak? Ponieważ moim zdaniem
możemy wyróżnić tutaj elektrociepłownię jako zakład, który produkuje po prostu ciepło. I to ciepło jest po prostu przekazywane do następnego zakładu, czy do następnego obiektu, który to ciepło po prostu wykorzystuje. Także ja bym tutaj, z racji, że jestem energetykiem, rozdzieliłbym to na typową elektrociepłownię zwaną jądrową i co z tym ciepłem dalej robimy, to w zależności od odbiorcy, czy jest to zakład produkcji wodoru, czy jest to elektrociepłownia, która dysponuje siecią dystrybucji ciepła, układem, także tutaj bym się do tego przychylał. Dobrze, czyli taka wersja, powiedzmy, wtedy, bo mamy dwa pojęcia, kogeneracja, czyli produkcja ciepła i prądu i poligeneracja, czyli ta poligeneracja, co by odpowiadało tej poligeneracji z kolei? Ja może odpowiem w tym momencie i zapytam najpierw tutaj pana przewodniczącego, czy możemy być odrobinkę złośliwi. Jasne, oczywiście. Dobrze, możemy, więc Jesteśmy bardzo, chodzi o to, żeby być jak najbardziej kontrowersyjnym. to Te nasze przypomnę, mają na celu inspirację i szczere przedyskutowanie wszystkich aspektów właśnie danego zagadnienia. To jest forum otwarte, wolne tak, i to można mówić przypomnę, różne rzeczy, nawet kontrowersyjne. to przypomnę panu profesorowi Dąbrowskiemu, że pracowaliśmy razem nad propozycjami modyfikacji prawa polskiego, tak żeby go, znaczy prawa atomowego, żeby go troszkę właśnie odświeżyć i, że tak powiem, dostosować do rozwoju technologii. I między innymi, tu się zgadzam z panem Maciejem, w pełni popieram nazwę elektrociepłownia, dlatego, bo tym pierwotnymi źródłami energii w gruncie rzeczy, tak naprawdę pierwotnym to jest ciepło, ale ponieważ ta elektrownia już się ustaliła. Także elektrociepłownia jest bardzo właściwą nazwą, bo poligeneracja to tylko na przykład, czy to ciepło będziemy później dostarczać do zakładu pracy, czy ciepło komunalne, czyli to już jest jakość tej energii. Natomiast chcieliśmy polskie prawo poprawić i wprowadzić na przykład pojęcie właśnie jądrowej elektrociepłowni. Natomiast dostaliśmy odpowiedź od prawników, że nie, to tak się w Polsce nie załatwia, bo to prawo porządkować to jest bardzo kiepski pomysł, trzeba zrobić specustawę i tam jest napisany, że elektrownia jądrowa to jest taki zakład, który może produkować prąd albo ciepło. I koniec. Zostało załatwione to w sposób, że tak powiem, bardzo może nielogiczny z punktu widzenia językowego, bo jak coś jest elektrownią, no to powinno być elektrownią, ale z punktu widzenia prawa jest to bardzo prawidłowe. Nazwa elektrownia jądrowa to jest taki zakład, który produkuje i ciepło, może i ciepło, i ten. Czyli w gruncie rzeczy najwłaściwsza nazwa jest elektrociepłownia i tego by się należało trzymać, jądrowa. I tak trochę redukcjonizm. Ja chciałem pójść w Tak, drugą stronę, czyli po tak, nie, prostu przejść od słowa generacja, kogeneracja do poligeneracji też w nazewnictwie, ale ja bym podtrzymywał jednak to pojęcie zakład jądrowy, tak? Czyli zakład, który ma tą wyspę jądrową jako reaktor jądrowy, który po prostu jest tutaj tym trzonem, tym kotłem, można powiedzieć, w odniesieniu do konwencjonalnej energetyki i pewne elementy, które wykorzystują to ciepło w różnych celach. Ciepło, bo generalnie reaktor jądrowy przede wszystkim produkuje ciepło, nie prąd. Prąd uzyskujemy pośrednio. Mamy, szanowni panowie, tutaj też komentarze. Ja będę ożywiał tę naszą dyskusję. Mamy komentarze na YouTubie od pani Oli. Chciałabym poprzez słowa wstępne profesora o takiej roli konferencji, które pan wspominał, że ludzie mówią, ja rozumiem to, że ludzie coś mówią i później wychodzą i w ogóle nie ma dyskusji. I dalszy komentarz. Wiedza wyniesiona ze szkoły energetycy jądrowej jest szczątkowe. Obecnie jest 1 godzina lekcyjna w cyklu nauki fizyki w szkole.
I dalej, wiadomości o budowie reaktorów są w podręcznikach przestarzałe i jest za mało czasu na oswojenie tej tematyki, by uczniowie wiedzieli o bezpieczeństwie technologii jądrowych. Panie profesorze, to ad vocem chyba było tych konferencji. Czy możemy do tego się odnieść? Czy powtórzyć, czy... Znaczy, ja się zupełnie zgadzam. Znaczy, nie wiem, to jakaś pani była, tak? Znaczy, ja panią w pełni popieram. Uważam, że po pierwsze trzeba więcej dyskutować, ale mam dobrą wiadomość. Pracujemy teraz w różnych grupach bardzo pilnie nad tym, żeby przede wszystkim odświeżyć programy nauczania energetyki jądrowej, począwszy od szkół podstawowych do techników, i jak również rozmawiamy z wieloma uniwersytetami, znaczy politechnikami tak naprawdę, na tym, żeby odtworzyli i swoją wiedzę, swoją ekspertyzę i programy kształcące dla energetyki jądrowej. Wszyscy teraz, że tak powiem, na hura wierzymy w to, że w ciągu rozsądnego czasu, powiedzmy do 10 lat, będziemy mieli kilka reaktorów, ale proszę pamiętać, że do tego potrzeba kadry i musimy Ale ja natomiast wierzę też w młodych ludzi. Dlaczego nie mamy kadry? Bo nie było miejsc pracy. Teraz jak się otwierają te perspektywy jednak burzliwego rozwoju, ja się nie boję tego słowa, burzliwego rozwoju energetyki jądrowej, to i studenci przyjdą, i uniwersytety się prędko w to zaangażują. Natomiast szkoły średnie i szkoły podstawowe to jest proces troszeczkę dłuższy i należałoby zacząć tę pracę już teraz. Podszkolić najpierw nauczycieli, przekonać ich przede wszystkim do tego, żeby się opierali na rzetelnej wiedzy, a nie na propagandzie internetowo, bym powiedział, takiej czatowej. O. Pani Ola ciągnie swoje pytanie, że miała na myśli 1 godzinę mówieniu o reaktorach, o fizyce tych reaktorów, o zasadzie działania. Pozostałe lekcje to obliczenia. Może ja pierwszy troszkę do tego się ustosunkuję. Oczywiście obliczenia nie mają sensu, jeżeli nie wiemy, co liczymy. Więc bardzo ważne jest, żeby te lekcje miały po prostu omówienie tych elementów fizyki, tych reaktorów, zasad działania fizyki czy elementów technicznych działania tych reaktorów. I dopiero obliczenia jakby są konsekwencją zrozumienia zasad działania, a nie odwrotnie, że robimy czystą matematykę. Owszem, umiemy coś obliczyć, ale nie wiemy dokładnie, co liczyliśmy, bo w zasadzie to są tylko równania. Czy profesor i pan Maciej się ze mną tu trochę mogą zgodzić, czy nie wiem? Co panowie na to? Znaczy ja się zgadzam. Myślę, że na pewno, jak przypominam sobie również swoje czasy, to nie zaraziłem się energetyką jądrową w szkole, tak? Dopiero na studiach. Wymagało to rzeczywiście trochę wtedy jeszcze gimnastyki, własnego samozaparcia do tego, ponieważ nie było takiego kierunku, nie było takiego rozwoju, więc przez te ostatnie 15 lat myślę, że też dużo się zmieniło w tym temacie. Ale rzeczywiście, czy szkoły podstawowe i średnie powinny poświęcać więcej czasu? Chyba na pewno im wcześniej zaczniemy ten temat wprowadzać, nie tylko odnawialne źródła energii, ale również informacji o energetyce jądrowej, które de facto same technologie nie są przestarzałe, powiedziałbym. Tutaj te informacje, które są w podręcznikach, są relatywnie aktualne, tak? Ponieważ tutaj głównie wprowadzając na tym etapie, to myślę, że ważne, żeby wspominać o generacjach, o technologiach, czy to ciśnieniowej, czy wrzącej reaktorów jądrowych, czy wysokotemperaturowych i tego typu, nie o bezpośrednich produktach, które oferują niektóre firmy, ale im wcześniej rzeczywiście zaczniemy, tym lepiej. Tutaj też myślę, że wspomnieć warto o Międzynarodowej Szkole Energetyki Jądrowej, którą w Narodowym Centrum Badań Jądrowych organizujemy od 11, że tak powiem, może nie lat, tylko ponad 11 lat, a przez 11 edycji i będziemy to dalej kontynuowali, ponieważ co edycja, prawda, spotykamy się z bardzo wielkim zainteresowaniem i jest to widać bardzo potrzebne wydarzenie. Ja dodam jedną rzecz. Tak naprawdę edukację
sprawach tych, które są związane z energetyką jądrową, trzeba zacząć od radioaktywności. Trzeba ludziom wytłumaczyć, co to jest. Ja nie zapomnę, byłem zapraszany do szkół podstawowych, jak przyszedłem z paroma detektorami, pokazałem, jak to działa, pokazałem, że radioaktywność jest w środowisku, że te detektory tikają niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i że to nie jest taki diabeł straszny, jak go malują generalnie rzecz biorąc, a radioaktywność ma wszystkie takie atrybuty właśnie filozoficznego diabła. Nie widać, groźny, ugryzie, zaszkodzi. Także zacząć trzeba z dziećmi rozmawiać, pokazywać im też przyrządy, począwszy od radioaktywności, bo strach ewentualnie przed energetyką jądrową bierze się głównie ze strachu przed radioaktywnością. I w większości tych przypadków strach w gruncie rzeczy, on nie jest zracjonalizowany w żadnym przypadku. Pan profesor Gudowski mnie od razu sprowokował do tego, żeby pokazać, tak, my tutaj na wystawie Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha w Szczecinie pokazujemy właśnie, jak to jest z tą radioaktywnością. Tutaj widzimy nasz eksponat, który pokazuje, jak na przykład odpady radioaktywne, no oczywiście circa czas połowicznego rozpadu, ale jeżeli to są jakieś bardziej krótkożyciowe rozpady, jak szybko tracimy z danej ilości, jak szybko tracimy po prostu tę część, która jest radioaktywna. Więc zaczynając z takiego bloczka 1024 gramy, po jednym okresie połowicznego rozpadu zostaje już nam tylko taka kostka 512 gram. Potem po kolejnym okresie zostaje nam 256. Po kolejnym okresie 128, tak, jeżeli to widać tutaj, widać, wydaje mi się. I później 64, odpada kostka, 32 gramy i dalej 16, 8 gramów aż do 4 i później 2, 1 i tak dalej. To mamy jeden taki eksponat, a drugi eksponat, który pokazuje właśnie krzywą rozpadu radioaktywnego. To jest krzywa tak zwana eksponencjalna. Pani tutaj o matematyce wspominała, matematycznie bardzo ładnie i jeden i drugi element jest opisywany, ale chodzi o to generalnie, że po prostu następuje ta radioaktywność wraz z upływem czasu danej grupki maleje. I no, to jest jakaś forma, więc zapraszamy Państwa na ewentualnie tych, którzy są w Szczecinie, zapraszamy tutaj do zwiedzania, a ogólnie zgadzam się absolutnie, że potrzebne jest edukowanie właśnie w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Tak, a jeszcze Mariuszu, ja mam coś do pokazania. Z kolei mnie pan Maciej sprowokował troszkę wcześniej. Bardzo proszę. Pokazywanie ma sens tutaj. Zabrało mi to troszkę czasu, ale proszę spojrzeć. Życie Warszawy z 13 lutego 1957 roku. W ciągu 10 lat polska elektrownia jądrowa stanie. Czyli w tych latach 60. proszę spojrzeć, minęło już prawie 70 lat, 66 lat, a my wciąż rozmawiamy o pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. No jak się nam teraz nie uda, to już gorzej być nie może. Ale panowie, co jeszcze mi się bardzo podoba, nic nowego, bo dzisiaj też pokazałem otwarcie w Pałacu Kultury i Nauki wystawy atomowej, tak? Co prawda PSRR jeszcze, ale wystawy atomowej. Więc wciąż te hasła edukacji i popularyzacji energii, wiedzy o energii jądrowej wciąż są aktualne po tylu latach.
Aczkolwiek zgadzam się, że w ciągu 10 lat polska elektrownia jądrowa, no niestety ten sen się nie spełnił. Miejmy nadzieję, że mamy tu przedstawiciela młodego pokolenia, że ten sen, panie Macieju, spełni się na przestrzeni 10 lat tutaj pana tak A może i działalności. wcześniej. Mariuszu, a czy my możemy zadać pytanie naszym słuchaczom? Jak gdyby tak nam odpowiedzieli prędziutko, jak myślą, kiedy będzie pierwszy reaktor energetyczny w Polsce? W którym roku będzie uruchomiony? Ja proponuję, żeby tak, Zadajemy takie pytanie. Puśćmy. Ja oczekuję na odpowiedzi na czatach, każdy może się wypowiedzieć, i w tym momencie przejdę trochę dalej, dobrze? To chwilę odczekamy z tym pytaniem, zanim dostaniemy odpowiedzi. Natomiast przejdźmy może teraz do tematu takiego, czy reaktory, te, które do tej pory mamy, załóżmy, że chcemy je wykorzystać do poligeneracji. Te reaktory wielkiej mocy, jakie stoją na przykład we Francji czy gdzieś, czy jest to możliwe i czy w ogóle to by się nam opłacało, czy raczej powinniśmy pójść w kierunku budowy nowych reaktorów, które będą od razu przystosowane do pracy w poligeneracji. Może najpierw, panie Macieju, bym poprosił, tak, młodzieży dam trochę czasu. Znaczy, ogólnie odpowiem, jak to w inżynierii, tak? Nie ma rzeczy niemożliwych i generalnie mogą pracować w poligeneracji. Pytanie jest tylko, jak zostały one zaprojektowane. Jeżeli zostały one zaprojektowane do pracy, żeby produkować energię elektryczną, to teraz jakby odbieranie im tej przyjemności będzie wiązało się znowu z jakimiś stratami, dostosowywaniem odbiorcy do tego kolejnego produktu, do budowywania kolejnego zakładu, a jak wiemy, generalnie cierpimy na deficyt energii elektrycznej, tak? W tym jakimś kryzysie energetycznym, w którym się znaleźliśmy. Także jeżeli już pewne układy mogą pracować i zapewniać stabilne produkcję energii elektrycznej, to do jednostek dużej mocy, mówiąc tu o takich 600, 1000 MW i więcej energii elektrycznej, które produkują, wydaje się, że dokładanie układów poligeneracyjnych może być pewnego rodzaju sztuki dla sztuki, tak? Generalnie ciepłownictwo jądrowe, bo jeżeli mówimy tutaj na przykład o kogeneracji jądrowej, nie jest obce na świecie, tak? W Europie ciepło odpadowe, o ile mi wiadomo, jest wykorzystywane w Czechach, Słowacji, Bułgarii, na Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii i Rosji, tak. I jakby tutaj przede wszystkim jakby głównie wykorzystywane jest ono z reaktorów, że tak powiem, małej mocy, tak? W sensie w Szwajcarii to jest bodajże są reaktory ciśnieniowe, tam 400 MW i jakiś upust parowy jest również z tego reaktora 1000 MW, ale na przestrzeni Europy mówimy tutaj raczej o reaktorach WWR 400, czyli jakby dużo mniejszej mocy i udział tego upustu parowego jest na poziomie, powiedziałbym, 10-20%, tak? Jest to generalnie już uzależnione od tego, jak zostały te reaktory umiejscowione, tak? Czyli w tym momencie mówimy tu o ciepłownictwie, czyli zapewnianiu energii cieplnej, ciepła do miast, więc mówię, z powodów technicznych dołożenie tutaj jakby układu kogeneracyjnego w wielu miejscach po prostu odpada. Ale co ważne, jeśli mówimy o poligeneracji, to tak jakby głównie zamieniamy energię z jednej w drugą, tak? Czyli jest jakaś konwersja energii. I teraz pozostaje pytanie, czy też ten układ poligeneracyjny, czyli parametry, które zapewniają układy w tej chwili elektrowni na poziomie 300 stopni tak naprawdę Celsjusza są wystarczające do tego, żeby mówić o poligeneracji, czyli tutaj tak naprawdę w domyśle może powiedzmy o produkcji wodoru. Więc jest to na pewno rozwiązanie, które ja bym widział do nowych reaktorów, a w obecnych technicznie było stosowane i było już, jest możliwe, tak? A w przyszłości do nowych reaktorów wydaje mi się, że jest dużo szerszy zakres ich stosowalności.
Ja to troszkę uproszczę. Troszeczkę uproszczę, Mariuszu. Mianowicie po to, żeby w gruncie rzeczy reaktor pracował w tym reżimie kogeneracji, to trzeba mieć turbinę, która właśnie jest zaprojektowana w reżimie kogeneracji, a nie w reżimie kondensacyjnym, bo to się trzeba właśnie te tak zwane upusty. Natomiast można również wykorzystać, tutaj pan Maciej użył słowa, którego wszyscy nienawidzimy, ciepło odpadowe, prawda, już samo ma w sobie negatywny. Nie ma ciepła odpadowego, tylko my nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. To jest tak, czyli trzeba mieć specjalną turbinę, tak, którą trzeba zaprojektować od początku. Drugi aspekt, o którym pan Maciej tak troszkę na okrągło powiedział, problem z dużymi reaktorami jest to, że trudno znaleźć takiego dużego klienta na gigawaty ciepła, jeżeli już chcemy to całe ciepło wykorzystać. Ale z kolei moja historia życiowa jest jeszcze ciekawsza. W roku 1983 przyjechałem jako postdoc do Sztokholmu i moim pierwszym zadaniem było zaprojektowanie ogrzewania Sztokholmu z reaktorów w Forsmarku. 155 kilometrów od Sztokholmu. Opracowaliśmy cały projekt. On miał sens i ekonomiczny, i technologiczny. Decyzja nie została podjęta tylko dlatego wtedy, że sieci nie były takie elastyczne jak teraz i bano się uzależnić jednego dużego miasta od ciepła i od prądu. No jakby na przykład reaktor awarii doznał jakiejkolwiek, wyłączyli, to wtedy stolica, prawda, 1,5 miliona ludzi jest i bez ciepła, i bez elektryczności. Także tu trzeba mieć też pod uwagę, wziąć właśnie to tak zwane bezpieczeństwo energetyczne z punktu widzenia klienta. Ale sprawy, jak mówię, reaktor pracuje w takim reżimie, w jakim został zaprojektowany. Zaprojektujemy go na kogenerację, będzie kogenerował. Zaprojektujemy go na inną i to w gruncie rzeczy zmiany dotyczą głównie tej wyspy konwencjonalnej. Reaktora samego nie musimy w ogóle ruszać. On tam, wyspa jądrowa sobie siedzi jak jest, zmieniamy projekt wyspy konwencjonalnej. Panowie, mamy już kilka odpowiedzi na pytanie testowe, jak nasi tutaj słuchacze wyobrażają sobie, kiedy będzie w Polsce reaktor jądrowy. Mamy takie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź zależy od woli politycznej. Druga odpowiedź, myślę, że w ciągu 6-7 lat i to raczej będzie duży reaktor jądrowy. I to jest dla nas optymistyczne, ale pani Ola na YouTubie, która zadawała pytania właśnie takie dotyczące kształcenia, pisze coś bardziej kontrowersyjnego i tu proszę profesora Gudowskiego o ratowanie honoru energetyki jądrowej, nie fuzji jądrowej, bo jest napisane, że pani Ola, przepraszam, mówi za 30 lat optymistycznie. Panie profesorze, no więc to ja odpowiem pani Oli. Zakładamy się, powiedzmy sobie, o skrzynkę szampana, że będzie pierwszy reaktor, mały właśnie SMR, będzie wybudowany w roku 2030 plus minus 2 lata, czyli maksymalnie za 9 lat. A minimalnie za 7. I robimy wszystko, żeby to się stało tak naprawdę. Jesteśmy na dobrej drodze. No i muszę w końcu też dodać, bo przecież nie mogę bez tego żyć, mianowicie głównym konstruktorem jednego z reaktorów, które w Polsce chcemy rozwijać, BWRX 300, jest mój były student ze Sztokholmu, Christer Dahlgren, który dokładnie 30 lat temu zdawał u mnie egzamin z fizyki reaktorowej, zdał go bardzo dobrze, pojechał na doktorat do Stanów, tam został i po 30 latach jest najlepszym projektantem reaktorów chyba w Stanach Zjednoczonych. No czyż nie jest to piękne? Panie profesorze, słowo się rzekło, kobyłka u płota. Pani Olu, proszę napisać do mnie, mój adres znajduje się na stronie www.fundacjaeureka.edu.pl. Proszę napisać do mnie mail z pani danymi. Profesor podtrzymuje ten zakład do roku 2032. Skrzynka szampana dla pani. I pani Olu, mam nadzieję, że dożyjemy. Dokładnie. Proszę bardzo, ale jest jeszcze jedno pytanie.
a właściwie komentarz, który wpisuje się w to, o co ja chciałem panów tutaj zapytać, mianowicie o rolę dużych reaktorów jądrowych w stabilizacji sieci elektroenergetycznej. I tutaj bym się zwrócił do pana Macieja. Jak pan mógłby wytłumaczyć też naszym słuchaczom i jak pan widzi rolę reaktorów jądrowych dużych do stabilizacji tej sieci, a w kontekście tutaj jest taki komentarz jednego z naszych uczestników. Jeśli chodzi o energię cieplną, jeśli dobrze mi wiadomo, to mamy głównie problem z jej przesyłem na większe odległości, więc aby taka elektrociepłownia miała rację bytu, to musiałaby znajdować się stosunkowo blisko miejsca przeznaczenia. Może to nie jest dokładnie kwestia stabilności sieci elektroenergetycznej, ale przesyłu energii cieplnej. No jedno z drugim w jakimś sensie jest powiązane. Ale zacznijmy od tej stabilności. Po co nam duże reaktory jądrowe? Panie Macieju. Ja uważam, że duże jednostki wytwórcze, duże reaktory jądrowe przede wszystkim powinny skupić się na produkcji energii elektrycznej, tak? Czyli to jest to, co jest, mówimy o dużym polskim programie energetyki jądrowej. To jest produkcja właściwie z jak najwyższym współczynnikiem wykorzystania mocy, który dla elektrowni jądrowej sięga około 0,9 i zapewnienie, jak to mówi profesor Strubczewski, taniej i pewnej energii. Tak, tutaj mamy gwarancję tak naprawdę, bo już na poziomie projektu jest praktycznie często ustalana cena, po jakiej dany reaktor będzie tą energię produkował, a wahania cen paliw, uranu, właściwie nawet 50% mają wpływ na cenę energii końcowej w poziomie 10 i mniej procent. Tak? Także myślę, że duże jednostki powinny skupić się na produkcji energii elektrycznej i może tutaj wyświetlę, nie wiem, czy teraz widać, tak, pewien slajd, tak, na którym akurat na przykładzie niemieckiego systemu elektroenergetycznego widzimy, jak układ wytwórczy energii atomowej produkuje tak naprawdę przez wszystkie miesiące stabilnie daną ilość energii atomowej. Tutaj to samo widzimy dla poszczególnych tygodni, tak, czyli to jest między 2 terawatogodziny a 1,5 terawatogodziny przez wszystkie miesiące, a porównując do odnawialnych źródeł energii widzimy bardzo duże wahania, czy to dla energetyki słonecznej, gdzie wiadomo w okresie letnich jest on maksymalne, a dla energetyki jądrowej zupełnie nieprzewidywalne, są to niesterowalne źródła energii, które zupełnie nie mają jakby wpływu na stabilność systemu, a właściwie mają wpływ, robiąc go niestabilnym, tak? Czyli inne układy wytwórcze, tak jak tutaj, muszą się, w tym slajdzie, muszą się dostosowywać do tego, aby tą energię zmniejszać obciążenie wytwórczą stabilnych i sterowalnych źródeł, aby móc tą energię słoneczną czy wiatrową w systemie zmieścić. Ale widzimy, że są to dni, gdzie jednego dnia może być to praktycznie 30-40% z tych źródeł odnawialnych, tudzież niesterowalnych, gdzie następnego nawet nie dnia, tylko już w nocy tak naprawdę tych źródeł praktycznie nie ma i jest ono zapewniane przez źródła konwencjonalne. Dlatego no tutaj skupiając się na tym rynku, że tak powiem, energii elektrycznej, tak, jeszcze tutaj mogę pokazać, jak wygląda właśnie współczynnik wykorzystania mocy dla elektrowni jądrowych w Stanach Zjednoczonych i jak on rósł na przestrzeni dekad. Widzimy, że osiąga teraz tak naprawdę bardzo wysokie współczynniki, także z założenia są to źródła pewne i również mogące pracować w trybie nadążnym, tak? Także nie jest też tak, że one z daną mocą nominalną mogą pracować i nie jest możliwe dostosowanie mocy danej jednostki do systemu elektroenergetycznego. Są one jak najbardziej elastyczne w zakresie nawet od 25 do 100% mocy znamionowej, jest bardzo dobrym współczynnikiem też zmiany mocy, to jest parę procent na minutę, także widzimy, to są historyczne dane, akurat na podstawie niemieckich elektrowni jądrowych, ale takie same wykresy mógłbym pokazać dla francuskich, gdzie jednostki mogły dostosowywać produkcję energetyczną do zapotrzebowania.
jednak oczywiście najlepiej z punktu widzenia ekonomicznego byłoby, żeby te jednostki pracowały na pełnej nominalnej mocy. Może Znaczy, tutaj się zatrzymajmy, panie Macieju, ponieważ wątek współpracy źródeł odnawialnych z jądrowymi będziemy rozważać na następnym warsztacie, ale to, co jest tutaj główną nauką z tego, co pan mówi, to jest stabilizacja mocy. Przewidywalność, tak, i stabilizacja, tak? Znaczy, Tutaj to tak mówią. znaczy, ja muszę powiedzieć, i to mnie faktycznie irytuje, że we wszystkich dyskusjach i społecznych, i fachowych ludzie nie biorą pod uwagę podstawowej rzeczy, mianowicie bezpieczeństwa energetycznego z punktu widzenia klienta. A co to odbiorcy? A co to znaczy bezpieczeństwo energetyczne? Że kiedykolwiek chcę, prąd jest, że mi lodówka się nie rozmrozi, że mój, prawda, produkcja nie stanie. I wszyscy patrzą na wahania, tam to jak dobrze, bo to za darmo, tylko za darmo może jest wtedy, kiedy nie chcemy, a nie ma go jak jest. Także uważam, że zapomina się absolutnie o perspektywie odbiorcy, klienta. Bezpieczeństwo energetyczne jest rozważane w kategoriach dostaw. Zdecydowanie z panem profesorem sam przeżyłem i państwo, którzy słuchacie nas ze Szczecina, przeżyliście szczeciński blackout w 2008 roku i to właśnie był przykład kompletnej destabilizacji naszego bezpieczeństwa energetycznego, kiedy przez w niektórych miejscach nawet i 2 dni nie było dostaw energii elektrycznej. Powoli zmierzamy do końca tego warsztatu. Ja na zakończenie jednak jeszcze jeden kij w mrowisko włożę. Dzięki pani Oli, która jest bardzo aktywna właśnie tutaj na platformie YouTube. Pani Ola martwi się, że jednak jeśli te duże elektrownie jądrowe będą dalej działały, no to pojawia się problem ciepła odpadowego, które idzie do rzek i podgrzewa tam środowiska, chyba że są inne rozwiązania obecnie. Proszę o krótki komentarz tutaj może profesora Gudowskiego na ten temat. Znaczy, mam dla pani Oli dobrą wiadomość. Generalnie rzecz biorąc, w strategicznym rozwoju, przynajmniej SMR-ów, mamy bardzo prostą politykę no single watt wasted, czyli żadnego, że tak powiem, wata, czy też watosekundy, czy watogodziny nie wyrzuca się do atmosfery, czy do wody bez wykorzystania. Czyli zamiast tego podgrzewanie mieszkań, czy też do odbiorców hodowli pieczarek, czy czegokolwiek, jak to tam. No, i staramy się, żeby w gruncie rzeczy zlikwidować takie pojęcie jak ciepło odpadowe. Nie ma ciepła odpadowego, tylko jest ciepło, z którym nie wiemy, co zrobić. I trzeba o tym myśleć od razu, jak się planuje lokalizację pierwszego reaktora. Trzeba się dogadać, możemy, prawda, jeżeli zbudujemy większy reaktor HTGR w Świerku, może się z Otwockiem dogadamy, że będziemy im podgrzewać połowę miasta, ale generalnie rzecz biorąc uważam, że nie powinno się marnować ani jednej watosekundy watogodziny wyprodukowanej, no może to już popularnie mówimy kilowatogodziny wyprodukowanej w jakiejkolwiek w gruncie rzeczy elektrowni. Panie Macieju, jak pan na to odpowie? Znaczy tutaj odparłbym ten zarzut podgrzewania rzek tylko i wyłącznie, ponieważ mamy też zamknięte układy chłodzenia, tudzież wykorzystując właśnie chłodnie kominowe, czy to wentylatorowe, czy po prostu duże obiekty otwarte, tak jakby dla chłodnie, ale również w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wspomniana lokalizacja znajduje się nad morzem, tak, który jest, że tak powiem, bardzo dużym obiektem, basenem, którego właściwie parę, można powiedzieć, gigawatów nie podgrzeje, tak, także tutaj nie obawiałbym się o przyszłe plany zaimplementowania energetyki jądrowej w Polsce i negatywnego wpływu na środowisko, gdyż zgodnie z decyzjami uzyskanymi właśnie środowiskowymi dla lokalizacji nadmorskiej takiego zagrożenia się jakby nie dopatrywali. Poza tym proszę pamiętać, że wszystkie elektrownie węglowe, gazowe robią dokładnie to samo. Także trzeba zaprojektować
korzystając z okazji modernizacji, te systemy w taki sposób, żeby zlikwidować to pojęcie. Także my nawet jeżeli będziemy, że tak powiem, w powietrze to ciepło wypuszczać, że tak powiem, zamiast zamkniętej elektrociepłowni węglowej, to bilans się, przepraszam, bilans się nie zmieni. My to robimy już od zarania, że tak powiem, epoki elektrycznej. Czyli podsumowując to, co dzisiaj tutaj powiedzieliśmy, poligeneracja, a szczególnie w zastosowaniu do nowych reaktorów jądrowych, jest tym właściwym kierunkiem, do którego powinniśmy zmierzać. Dziękuję Państwu bardzo za udział w tym dosyć ekscytującym warsztacie, bo było dużo pytań. Skrzynka szampana jest at a stake, czyli jest... Ale ja zapytam pani, ja muszę zapytać pani Oli, czy to jest symetryczne? Czy jeżeli ja wygram, to czy ja dostanę również, czy nie? Bo tutaj musimy uzgodnić to, prawda? Uzgodnimy to może mailowo. Dobrze. W jedną stronę na pewno to działa. Pan profesor na pewno postawi szampana, jak nie będzie. Nie będziemy internautów tutaj na nich nic wymuszać, ale my jako eksperci powinniśmy przyjąć odpowiedzialność za to, co mówimy i tu jednostronnie myślę, że na pewno to zadziała. Dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, że gościliście Państwo na pierwszym warsztacie dotyczącym projektowaniu i budowy reaktorów jądrowych, w szczególności małych reaktorów modułowych. Zapraszam na godzinę 12 na kolejny warsztat, który będzie poświęcony właśnie współpracy małych reaktorów modułowych ze źródłami odnawialnymi. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia na następnym warsztacie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia.